No dobra, słuchajcie, trochę czasu minęło od ostatniego odcinka, ale to nie znaczy, że tak do końca próżnowałem i nic nie robiłem. Fakt. Po samym samochodzie nie widać jakichś wielkich postępów, ale to, co mam nadzieję udało mi się poskładać dobrze, no to mamy poskładany silnik. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. I co go tak naprawdę różni od tego, co mieliśmy wcześniej? No, oczywiście poza tym, że jest prawie dobrze wyczyszczony, to jest nadzieja, że się obraca w przeciwieństwie do silników, które mieliśmy wcześniej. Więc tak, co jest w samym tym silniku w środku? Wał uratowany. Panewki oczywiście nowe, korbowody naprawione, tłoki nowe. Nie udało się zrobić tłoków 0,5, czyli trzeba było kupić tłoki po drugim szlifie, czyli jedynki tak zwane. Gaźnik po pełnej odbudowie, głowica po obróbce, zawory, udało się uratować zawory, udało się uratować wałek. Nie, przepraszam, wałka rozrządu się nie udało uratować. Musiałem kupić nowy, bo stary oznaczony został wielomówiącym napisem złom. Więc tak, to był złom, ale udało się kupić oczywiście nie nowy wałek, tylko używany wałek, który nadawał się jeszcze do obróbki i mam nadzieję, że jeszcze chwilę w tym samochodzie pojeździ. Gaźnik, słuchajcie, gaźnik to też jest historia odrębna. Bo trochę się zastanawiałem, w której firmie w ogóle ten gaźnik naprawiać, ale udało mi się znaleźć firmę w Warszawie z naprawdę wieloletnią tradycją naprawy gaźników. Przemiły pan, który się tymi gaźnikami zajmuje. Sprowadziliśmy ze Stanów zestaw naprawczy, więc gaźnik jest całkowicie odbudowany. Wszystkie nowe membrany, uszczelki, dysze, oksydowane wszystkie elementy, które trzeba oksydować, wyczyszczone elementy aluminiowe. Także mam nadzieję oczywiście, że ten gaźnik będzie działał prawidłowo i samochód odpali zaraz po tym, jak tylko dostanie paliwo. Czego jeszcze brakuje przy silniku? Brakuje aparatu zapłonowego, ale mam go, zaraz go przyniosę. Nie jest w takim złym stanie. Brakowało aparatu zapłonowego, ale jest. W jednym z silników aparat zapłonowy był. Brakuje mi jeszcze tylko tutaj takiego, muszę to po prostu zanitować odpowiednio i co, kupiłem nowy o-ring, bo ten troszeczkę jest za mały, ale aparat został caluteńki rozebrany, wszystkie elementy wyczyszczone, no i teraz obraca się ładnie, jeszcze zostało ustawienia przerwa, tak naprawdę powinna być 0,45, muszę sprawdzić, jaka ta przerwa jest na przerywaczu i myślę, że będzie ok. Przyspieszacz zapłonu działa. Mamy nową... Co my tu mamy jeszcze? W pudełeczku. O, mamy tak. To nowe oczywiście, jak trzeba. Palec rozdzielacza też pewnie jest nowy. Tak, też będziemy mieli. Także wszystkie te elementy dotyczące zapłonu są odbudowane, kompletne. Jest nadzieja, że będzie iskra. Jak będzie iskra, będzie paliwo, to może coś z tego będzie. Alternator. No, alternator też odbudowany przeze mnie. Nawet słychać, bo trochę stuka gdzieś, nie? Trzeba to odsunąć, żeby nie stukało. Będzie git. Wszystko było rozebrane, wyczyszczone, co trzeba pomalowane, co można było wyczyścić, to wyczyszczone. Mam nadzieję, że działa, bo nie byłem w stanie sprawdzić tego alternatora. To znaczy, pewnie byłem w stanie, ale mi się nie chciało, bo to oczywiście wymagałoby trochę czasu. Rozrusznik też już jest przygotowany. Jak widzicie, trochę elementów w silniku z osprzętu jest nowych, bo jest nowa pompa wody, więc jest nadzieja, że nie będzie tutaj wycieków. No i tyle. No, czekam tak naprawdę na jeden duży element, na pompę powietrza, ponieważ samochody są z Kalifornii, a wtedy już w Kalifornii dbano o czystość spalin, to samochody były wyposażone w katalizator. I teraz, żeby katalizator mógł działać, kiedy silnik jest z gaźnikiem,
to trzeba od czasu do czasu, tak naprawdę dosyć często, w wydech pompować powietrze, żeby ten katalizator mógł się napełnić tlen, a później, żeby ten tlen mógł być wykorzystany do tego, żeby oczyszczać spaliny. Więc zastosowano pompę powietrza, która pompuje powietrze w układ wydechowy. I ta pompa powietrza będzie tutaj i uwaga, udało mi się zamówić nową pompę dostępną od producenta i czekam, że ona przyjdzie, wtedy będę miał ten element, będę tak naprawdę uratowany, bo w 2 silnikach były te pompy powietrza, były w takim stanie, że naprawdę rozłożyłem ręce, mówię, nie wiem co z tym zrobić, więc mam nadzieję, że przyjdzie nowa pompa, będzie pasowała do tego silnika i będziemy mieli temat rozwiązany. Będzie można w wydechu zamontować katalizator i to wtedy wszystko powinno działać tak, jak to było fabrycznie przewidziane. Wystrzelałem się już ze wszystkich tematów, a gadam dzisiaj tak dużo, ponieważ próbuję usprawiedliwić to, że tak mało zrobiłem. Bo przez 2 miesiące zrobiłem tylko silnik. No, oczywiście zacząłem robić skrzynię biegów. Jak widzicie, to jest skrzynia od Cyliki. Pewnie o tym nie opowiadałem, ale wszystkie nowe łożyska, już na tym wałku łożyska założyłem nowe, proszę bardzo. Mamy też dostępne, silny tutaj, mamy dostępne wszystkie nowe synchronizatory, uszczelki potrzebne do skrzyni, uszczelniacze. Więc tak naprawdę zostało jeszcze na prasie rozbić cały ten wałek, założyć nowe synchronizatory, nowe łożyska i zaczynamy to wkładać wszystko w obudowę. W moim tempie 2 miesiące i będzie zrobione. No dobra, to jeszcze jedna rzecz na usprawiedliwienie. Bo tak naprawdę zajmowałem się nie tylko Cyliką, bo oczywiście nie jestem normalny i kupiłem sobie jeszcze jeden samochód. Oczywiście to nie mógł być samochód na chodzie, w dobrym stanie, tylko jakiś gruz z 98 roku, który się nazywa MR2, tym razem 2. generacji. No i niestety oczywiście pochłonęły mnie takie prace, jak koniecznie muszę odpalić silnik i zobaczyć, czy to jeszcze jeździ. No i odpaliłem silnik i to jeździ, więc w międzyczasie oczywiście jak nie mam części do Cyliki, to sobie ratuję tam coś przy tym MR-ze. Mam nadzieję, że niedługo też zobaczycie tego MR-a na drogach. To już będzie 3. mój MR, więc w sumie mam 1., 2. i 3. generację MR2. Czekamy, aż Toyota wypuści 4. generację MR2 i wtedy będziemy mieli komplet. To jest mój ostatni nabytek, najnowszy. Zobaczcie, postawiłem go specjalnie z tej strony, z tą stroną do ściany. Zobaczcie, jak wygląda z tej strony. To się wyklepie oczywiście, nie? Dużo nie zostało. Oprócz tego jeszcze ma skrzywiony amortyzator, skrzywiony wahacz, ale to są, powiedzmy, kosmetyczne rzeczy do zrobienia. Podłoga do wyspawania, nowy lakier. Szacuję, że za 6 lat będzie w niezłym stanie. MR-ka 3. generacji, 2000 rok. Już po pełnej odbudowie, trochę przykurzona, ale myślę, że wstydu nie ma, bo jak sobie gdzieś tutaj blisko popatrzycie, to tak naprawdę wszystkie elementy w tym samochodzie są praktycznie nowe. Szkoda, że nie zabrałem kluczyków, bo pokazałbym Wam silnik, bo też jest w pełni odbudowany, więc generalnie tutaj wstydu nie ma. Niech samymi MR-ami człowiek żyje. Jest też Corolka 70 z 80 roku. Tak naprawdę, o kurde, zobaczcie jak się z niej leje. Widać, że olej był świeżo wymieniany, bo jest porządny wyciek. Sprowadzona ze Szwecji, praktycznie w oryginalnym stanie, zdrowa podłoga. To jest pod projekt. Nie wiem, czy wiecie, ale Corolka 70, może inaczej, Corolla AE86, ten legendarny driftowóz, ma płytę podwoziową właśnie z Corolki 70. Więc plan na ten samochód jest taki, że tutaj wjedzie 4AG z mostem od AE86, więc zrobimy sobie taką, powiedzmy, imitację AE86 na trochę lepszym zawieszeniu, na mocniejszym silniku, z dobrze skręconym mostem. Udało mi się już kupić tylny most od AE86 ze skręconą szperą, jeszcze przez świętej pamięci Szyszkina. Także w międzyczasie coś się dzieje też z tym samochodem. I jeżeli wracamy jeszcze do tematu Cyliki, to jeszcze coś Wam pokażę, bo to nie koniec tego wszystkiego, co tu zgromadziłem. Zobaczcie, tutaj jest składowisko części, że to jeszcze przetrwało i nikt z tego nie wyrzucił, to super. Jak pamiętacie, kupione były 2 Cyliki.
to jest właśnie buda od tej drugiej celiki, a to jest fura, która odda swoje części właśnie do tego nadwozia. I to jest kolejny projekt, który czeka w kolejce, czyli celika pierwszej generacji ze silnikiem i skrzynią od RCF-a V8. Myślę, że około 500 koni uda się z tego spokojnie zrobić i będzie to całkiem fajny samochód. Także postawiłem ją obok siebie, żeby się już powoli zaczynały do siebie przyzwyczajać. No dobra, to teraz już wiecie, dlaczego tak jest, że ta celika w takich bólach i tak powoli w ogóle się odbudowuje, czy ja ją odbudowuję, bo w kółko mam jakieś nowe pomysły na samochody, coś się zmienia, a to w tym trzeba zmienić olej, a to w tamtym trzeba oddać drzwi do malowania albo błotnik i tak dalej. Więc sami widzicie, cały czas coś się ciekawego dzieje w tle, przynajmniej dla mnie ciekawego. Oczywiście producent zmusza mnie do deklaracji, że celika w tym roku wyjedzie na drogi. Oczywiście, że wyjedzie. No przecież ja słynę z tego, że dotrzymuję wszystkich terminów, więc spokojnie. W tym roku na pewno ją zobaczycie na drogach. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.